Ogień i dym wypełniły podziemia zamku, a potem cisza i ruina. Wśród zgliszcz zginął nie tylko bohater, zginęła epoka. Witam widzów i słuchaczy mojego podcastu historycznego. Dziś opowiem wam historię człowieka, który naprawdę istniał. Człowieka, który stał się pierwowzorem Quedlinga. I człowieka, który być może naprawdę wysadził kamieniec podolski. Ale też historię upadku Rzeczypospolitej. Takiego, którego nie zatrzymała ani husaria, ani modlitwa. Postać Quedlinga zna każdy, kto czytał trylogię. Romantyczny kurlandczyk, wierny Polsce, który razem z Michałem Wołodyjowskim ginie wysadzając z podziemia kamieńca. Jego pierwowzór to prawdopodobnie Haking. Był majorem artylerii, kurlandczyk w służbie Rzeczypospolitej. Rodzina von Haking pochodziła z Jülich, z Nadrenii, a pierwszym jej członkiem, który przybył do Kurlandii już w 1490 roku, był Wilhelm von Haking. W 1620 roku herb Haking został zatwierdzony Gottardowi von Haking na terenie Kurlandii. Major artylerii pojawił się w pamiętniku oblężenia kamieńca podolskiego Stanisława Makowieckiego jako człowiek milczący, ale oddany. Wierny cnocie był aż po grób. Znał plan zamku lepiej niż ktokolwiek. Cichy, lecz w chwili próby bez wahania wziął ogień w dłonie, pisał Makowiecki. Rok 1672. Rzeczpospolita jest wyczerpana. Ledwo otrząsnęła się po potopie szwedzkim, ledwo obroniła się przed Moskwą, a już kolejne granice płoną. Ukraina znowu niespokojna. Kozacy, dawni sojusznicy i buntownicy zarazem po raz kolejny szukali oparcia nie w polskim królu, ale w sułtanie osmańskim. Już wcześniej, w 1654 roku, Bohdan Chmielnicki w Perejesławiu poddał się pod protekcję cara Rosji. Cień tej opieki będzie wisiał nad ziemią ukraińską do dnia dzisiejszego. I tak kozak hetman Piotr Doroszenko, władca prawobrzeżnej Ukrainy, oddaje się pod protekcję porty otomańskiej. W roku 1669 podpisuje odpowiedni dokument w Czechryniu. To był zapalnik. Dla sułtana Mehmeda IV to sygnał, że może interweniować. Że może, a nawet powinien wysłać swoją armię, by bronić wasala. Ale jego prawdziwym celem było coś więcej. Wejść do serca Europy przez bramę zwaną Kamieniec. Kamieniec podolski, duma Rzeczypospolitej, nazwana bramą do chrześcijaństwa, klucz do Podola. Położona między Dniestrem a stepem, oddzielała ziemię polskie od świata muzułmańskiego. Ale pod koniec XVII wieku była już twierdzą reliktową. By zrozumieć, dlaczego kamieniec musiał upaść, trzeba zobaczyć, co działo się w Warszawie. Rok 1672. Na tronie Polski zasiada Michał Korybut-Wiśniowiecki, monarcha słaby, pozbawiony autorytetu, bez własnego zaplecza politycznego. Nie był to czas decyzji. To był czas intryg i paraliżu. Liberum veto blokowało sejmy, magnaci woleli knuć przeciwko sobie niż finansować armię. Poselstwa szwedzkie, austriackie i moskiewskie podsycały chaos. Naciski Habsburgów i Francuzów rozdzierały sen o wspólnej polityce. Król błagał Sejm o podatki na wojsko, Sejm je zrywał. Wojsko bez żołdu, twierdza bez załogi, granice bez murów, a panowie w Warszawie woleli pisać protestacje niż rozkazy. To kolejny cytat ze Stanisława Makowieckiego. W tym chaosie Imperium Osmańskie zdecydowało się uderzyć. Wielki wezyr Ahmed Koprulu, dowódca sułtana Mehmeda IV, uznał, że nadszedł moment, by zetrzeć przedmurze chrześcijaństwa. Ofensywa była potężna. 120 000 ludzi, 200 armat i rozkaz zdobyć Kamieniec, spalić, upokorzyć. Kamieniec miał tylko 2 do 2,5 tysiąca obrońców. Fortyfikacje były przestarzałe, a miasta źle zaopatrzone, a reszta armii nie istniała.
Nie było posiłków, nie było planu ewakuacji. Byli tylko ludzie ci, którzy wiedzieli, że są ostatnią linią obrony nie tylko miasta, ale całej epoki. 18 sierpnia 1672 roku Turcy rozpoczynają oblężenie. Szturmują bastiony, kopią tunele, prowadzą ogień moździerzowy. Mury pękają, Makowiecki pisze. Działa grzmią dniem i nocą, jakby sam szatan bił w bębny końca świata. Wśród obrońców Wołodyjowski, stolnik przemyski, komendant bastionów. Heiking, artylerzysta odpowiedzialny za Prachowę. 25 sierpnia ruszają negocjacje kapitulacyjne. Komendant Kamieńca Mikołaj Potocki rozpoczyna rozmowy z Osmanami. 26 sierpnia. Tragedia. Pan Michał, kończąc rozmowę z posłem tureckim, ruszył konno na teren Starego Zamku. W chwili, gdy przekraczał bramę, nastąpiła eksplozja. Pisał Makowiecki. Wołodyjowski zginął, prawdopodobnie w wyniku eksplozji kartaczy, trafiony odłamkiem w głowę. Zginął też Heiking i kilkuset żołnierzy. Przyczyna niejasna. Czy to był sabotaż, przypadek, rozkaz? Makowiecki nie rozstrzyga. Kto żył, nie wiedział, kto wiedział, zginął. Wybuch zaskoczył Osmanów, wezyr przerwał negocjacje. Nie będzie rozmów z wiarołomcami. Tylko pośrednictwo posłów tatarskich i groźba interwencji mołdawskiej pozwoliły uspokoić gniew sułtana. Przekonano sułtana, że wybuch nastąpił wskutek zapruszenia ognia przez pijanych żołnierzy. Czy Kurlandczyk rzucił krzesiwo na prochy? Do dziś niejasne są pobudki tego czynu. Współcześni tłumaczyli jego postępowanie poczuciem honoru i rozpaczą po kapitulacji. Biskup kamieniecki Wespazjan Lackoroński sądził, że Heiking chciał w ten sposób zatrzeć ślady malwersacji powierzonej mu zbrojowni. W powietrze wyleciało około 200 beczek z prochem. Pan major artylerii miał dysgust, że go często karcono o to, że wiele nierządu było i mankamentów w Cękhausie. Kamieniec kapitulował na bardzo ciężkich warunkach. Październik 1672 roku, pokój w Buczaczu. Polska oddaje Turkom Podole i Kamieniec. Zobowiązuje się do opłacenia haraczu. Sułtan uznany zostaje panem ziem, które niegdyś były częścią Królestwa Polskiego. Sejm zrywa się, szlachta wrze, ale jest za późno. Wszystko przepadło. Na oczach Europy Polska klęka przed sułtanem. Po kapitulacji rozpoczęła się burza. Mówiono, obrońcy tchórze. Dowódcy sprzedali twierdzę, Wołodyjowski uciekł. Makowiecki nie wytrzymał, napisał pamiętnik jako protest i świadectwo. Nie zdradziliśmy. Padliśmy, a kto mówi inaczej, niech przyjdzie i stanie na ruinach, gdzie padliśmy z ręką na szabli. Sienkiewicz zrobił z Kettlinga i Wołodyjowskiego męczenników chwały. Heiking był realny, Wołodyjowski także. Ich śmierć nie była z wyboru, ale z losu. Ale dzięki trylogii pamięć przetrwała. Odpalam ląd, jesteś gotów? I wybuch, i cisza, a potem legenda. Kamieniec padł, ale tylko jego mury runęły. Zginęła wiara w niepokonaną Rzeczpospolitą. Zginęli ludzie i zginął sens. Został tylko dym. I nazwiska Kettling, Wołodyjowski, Heiking. Ich historia to nie tylko epizod z trylogii. To pomnik tego, jak wielkość potrafi zginąć w ciszy parlamentu. Jeśli ta opowieść Cię poruszyła, zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz i napisz, o jakiej postaci z trylogii mam opowiedzieć następnym razem. Zachęcam do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastów. Dzięki Wam możemy wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów naszej historii. Do usłyszenia.